Dzień dobry, witam serdecznie w następnym odcinku. Wymyśliłem sobie 2 vlogi dziennie, a już ostatnio wleciał film o ptakach z tego karmnika, który jest tam, bo było tak przeokrutnie zimno, że najzwyczajniej w świecie nic nie robiłem. Wiatr trochę przewrócił namiot, już ułamał tą nogę do końca, ale nic. Może go dzisiaj złożę, bo trochę wysechł, bo ostatnie dni też padało. A co dzisiaj? Dzisiaj zabieram Was do środka, zabieram Was do kotłowni i tam pokażę Wam, co będę dalej robił. No dobra, musiałem sobie to trochę ogarnąć, bo straszny był pierdolnik, porzucałem sobie te rzeczy. Mam taki stół na razie tutaj roboczy, dopóki sobie nie zrobię w szopie. W garażu, już chyba mogę tak mówić, że w garażu. Przyszły mi paczki i mam trochę rzeczy od wody, rurki, jakieś zaworki, przejściówki. Biorę się za rozpakowywanie. Co to będzie? Filtry do wody. W międzyczasie już podłączyłem sobie zlew tam pod spodem do odpływu. Patrzyłem, czy wszystko działa. Chyba wszystko działa. Nic tu nie nakapało. Nic tu nie nakapało. Bardzo dobrze. Bo tutaj też będę podłączał kran na tej ścianie. Brakowało mi rurki, którą sobie wcześniej dorabiałem. Ale też znalazłem ją z odzysku oczywiście, bo to nic takiego nie będzie super nowego. I tutaj będę musiał wkręcić korek, który wezmę stąd, no bo już później pod rurkę podepnę bezpośrednio kran. Kran podpinam taki, też jakiś z odzysku. Jak remontowałem łazienkę u rodziców, to po prostu go zabrałem. Założę ten kran tu. On nie celuje idealnie w ten mały zlew, ale celuje, to jest ważne. Ale ważniejsze jest to, że kupiłem taką po prostu sztycę od prysznica i tą sztycę od prysznica zamontuję tutaj na tej ścianie i to będzie główny tak jakby odbiór wody tutaj nad tym zlewem z tą sztycą, dlatego że nawet w przyszłości chcieć opłukać jakieś wiaderko czy coś, to po prostu biorę tą sztycę i płukam, mam ją na wysięgniku i nie muszę kombinować. Tak to wymyśliłem. Jest film w żaden sposób sponsorowany. Po prostu kupiłem te filtry gdzieś na internecie i tak już na wstępie dałem ciała, bo kupiłem komplet, chciałem mieć 3 filtry, będę miał w ogóle 3 filtry, filtr węglowy, jakiś taki, który zmiękcza trochę wodę i filtr jakiś sznurkowy. Jeszcze muszę zobaczyć, jakie się montuje. Ciała trochę z tymi filtrami. Dlaczego? Ano dlatego, że jak kupowałem filtr do rodziców, kupowałem filtr mamie, to kupiłem filtr pojedynczy i fajne było w nim to, że jak go odkręcałem, to odkręcałem najpierw tak jakby tą niebieską obejmę i dopiero później schodził filtr. A tutaj jest do tego klucz, ale jak odkręcam, to odkręcam samą tą osłonę, która jest od filtra, ta przezroczysta, i ona się kręci cała, bezpośrednio z tą uszczelką, która tu jest. Więc tylko to mi tak naprawdę wadzi. Może się to kiedyś tak zassać, że będzie to ciężko odkręcić. Chociaż też nie będę tego odkręcić z nie wiadomo jaką siłą. Myślę, że wystarczy tak ręcznie i żeby woda się nie przedostawała na zewnątrz. Zobaczymy. Będę to wszystko powoli uzbrajał i do tego wszystkiego kupiłem sobie takie przewody miękkie, bo będzie to na rurze na ścianie, to też zobaczycie. I po prostu nie wkręciłbym tych filtrów między te rury. Rury też idą przy samej ścianie, a filtry jak sami możecie zauważyć, jak będą zamocowane do tej podtrzymki, to one od ściany odstają i to odstają dosyć sporo, do osi 8,5 cm. Także kupiłem sobie te przewody i będę to montował w ten sposób, że będę wkręcał przewód do filtrów i rurką po prostu będę tą elastyczną. To jest taka sama jak macie na przykład przy toaletach, które mają rurki na zewnątrz i to jest ta sama rurka, tylko po prostu dużo większa. I zrobię to na takiej zasadzie. Myślę, że będzie działało. Pierwsze co zauważyłem, to już to, że muszę odkręcić to od podstawy i przełożyć sobie, bo tu jest wejście
a tu jest wyjście i to też jest bardzo ważne, żeby ten obieg wody został zachowany w tą stronę, a nie na odwrót. A ja będę to montował do ściany w ten sposób i woda mi będzie wchodzić z tej strony. Także to już muszę przekręcić. Powkładam sobie od razu zaraz filtry i myślę, że poskręcam to wszystko. A, co ważne, też jeszcze powiem to później. Jeden wąż jest po prostu bez niczego. Będzie wpięty do rur z taką redukcją z scala na 3/4, bo rura jest większa. A z drugiej strony, i tu jest oczywiście zawór, który zakręca główne dojście wody od domu, więc przy wymianie zakręcam ten zawór. A co dodatkowo, nie wiem, czy tak się montuje, ale ja tak zawsze montowałem. Będę montował zawór też za filtrami, po to, że jak zakręcam wodę, żeby wymienić filtry, to zakręcam ją z jednej i z drugiej strony i tutaj ta cała woda z domu, z rur po prostu mi nie spływa i nie robi mi się błoto. Także dodatkowy koszt 40 chyba złotych, czy 60, już nie pamiętam, ale wtedy jest dużo łatwiej wymienić te filtry. Zakręcamy z obydwu stron i woda nam nie leci. To też jest zawór kierunkowy. To też ważne, żeby go założyć w odpowiedni sposób. W ogóle mam nadzieję, że go dokręcę, tą rurkę po przecięciu odciągnę od ściany. Dodatkowo sobie dokupiłem takie jeszcze gumowe uszczelki do tych rurek, bo po pierwsze nie zauważyłem, ale to już kapnąłem się przy kasie. Tu są takie uszczelki, one nie są gumowe i ja to będę nakręcał na rurkę, którą obetnę, a później nagwintuję. Swoją drogą tutaj mam gwintowniki do rur i bałem się o to, czy ja nie jestem hydraulikiem, czy to wystarczy, czy te uszczelki wystarczą. Więc na wszelki wypadek wziąłem takie gumowe i najwyżej tu od tej strony położę uszczelkę gumową, a między rurą, którą będę nagwintowywał, a uszczelką włożę tą uszczelkę sztywną i wtedy to mocno dociągnę i może po prostu będzie to lepiej trzymało. Zobaczymy. Sam nie wiem, sam jestem ciekaw, jak to będzie wszystko funkcjonowało. No i słuchajcie, tak to będzie wyglądało. Tutaj przejście z grubej rury, wejście, filtr, taki jakiś poliuretanowy czy coś takiego, filtr nieuzdatniający, zmiękczający wodę i filtr, który poprawia jakość wody i coś tam węglowy. I nie wiem, po co te zielone rzeczy są w środku, ale no, założyłem, żeby nie było. Tutaj powkręcałem już sobie na stałe końcówki, to jest tak tylko ruchomo. Tutaj już też skręciłem. Dałem tylko te uszczelki w końcu od tych przewodów. Wydaje mi się, że one wystarczą. I tutaj też jest ruchomo. No i tutaj też już sobie skręciłem kran na sztywno. I będzie tylko zakręcony na rurkę. No i co? Czas zejść do piwnicy, żeby to przykręcić na ścianę i podpiąć te przewody. No, tak to wygląda. Tutaj ten filtr będzie zamontowany w tym miejscu. Cała ta podstawa, bo tutaj muszę się wyrobić z rurką, którą jeszcze będę musiał wkręcić nagwintować. Kurczę, ale w ogóle nie zwróciłem uwagi na to, bo mogłem sobie tylko wziąć łączkę tutaj z 1 cala na 3/4. No nic, tak to będę musiał dodatkowo gwintować. Mam nadzieję tylko, że to mi się odsunie. W ogóle tutaj coś ta woda pokapuje, tak to się wszystko skrapla. No ale nic. No i tutaj będę musiał gdzieś tam dalej wejść, obciąć i zrobić ten kran. No dobra, ja schodzę na dół i zestaw małego majsterkowicza schodzi ze mną.
No i dobra, udało mi się nakręcić. Nie wiem, czy nie dałem za mało teflonu, ale to już się okaże, kurczę, przy odkręceniu wody. Tam tak samo kran zakręciłem, musiałem tą główkę wykręcić, żeby móc sobie łatwo wkręcić. Ta rurka trochę odstaje, ale już nie będę z nią walczył. Słabe doświetlenie. No i co, zostaje mi wywiercić mocowanie na filtry i podłączyć. Zobaczymy. Udało mi się założyć. Teraz ciekawe, czy to nie będzie ciekło. Odkręcam najpierw główny zawór powoli. Poszło. Tu w ogóle są jeszcze takie odpowietrzniki na górze, na wkręty. A, pojawiła się woda. On złapał skurcz. O, tutaj te śrubki takie dodatkowe co są. Ta i ta to są odpowietrzniki. Nie wiem, czy to powinno się odpowietrzać, czy nie. Nie chcę walić od razu ciśnieniem. Też dalej może... A nie, idzie. Odkręcam ten zawór od razu na dom, ten, który jest z tyłu. Dobra, poszło. Dziwne rzeczy się dzieją. Aha, i dlatego będę musiał go odpowietrzyć. Z tego co rozumiem. Dobra, zakręcę ten na dom. Zobaczymy, co się stanie. No, tu już widzę nieszczelność. Widzę, że cieknie. Super. Teraz i tu pojawiła mi się jakaś nieszczelność. Kurczę. Co za niefart. Ale już widzę, że tam kapie woda. To dosyć mocno. Tutaj by było ok. Najgorsze jest to, że tu się pokazała woda. O, roba. No nic, spróbuję to dokręcić. No i co się okazało? Uszczelka, która tutaj była przy liczniku, po prostu sparciała po tylu latach. I przy ruszeniu tej rurki, delikatnie, ona po prostu puściła. Na to nie byłem przygotowany, a nie mam uszczelki, chociaż no nie wiem, idę szukać. Może coś znajdę, jak nie to jeszcze jest 16. Może do sklepu uda mi się podjechać. No dobra, na chwilę obecną jest dobrze. Nawet wszystko działa. Tutaj znalazłem jakąś uszczelkę i dokleiłem. Nie widać jakichś objawów lania się wody. Tu widać tylko taką kropelkę między tym filtrem niebieskim a tą przejściówką, ale zostawiam to na razie. Może to się po prostu ułoży do, powiedzmy, jutra czy tam za 2 dni. Najważniejsze, że nigdzie nie leci woda. To jest najważniejsze. A to, czy będzie w 100% szczelnie, to zobaczymy. Filtry dobrze podokręcałem, bo są suche od spodu. Nie ma też żadnego objawów lania się wody. Tu jest troszeczkę przegięty ten przewód, ale nie ma wpływu tu na przepływ wody, a nie chcę już go ruszać tutaj na tej uszczelce, bo bym musiał prawdopodobnie wymieniać tą uszczelkę na nową. To jest dobrze. Tutaj jest na razie dobrze. Zostawię to wiaderko na noc i zobaczymy jutro, co tu się będzie działo. No dobra, to dół mam gotowy i co? Jak już jestem przy wodzie i robię wodę, to zabieram się za ten kran. Jeszcze zobaczę, który założę. Ten był po prostu, wiem, że mało używany i on chyba ma taką blokadę, że mogę go zablokować na stałe tutaj, żeby to było na górze. Coś mi się tak kojarzy, żeby woda tylko tędy leciała, a nie tędy. Także to by było lepsze rozwiązanie. No ale to jeszcze zobaczę. Jak widać, uporałem się z tym i wyszło całkiem nieźle, moim zdaniem. Oczywiście dookoła ulałem wody, jak widać ściana jest cała mokra.
Rurka wcześniej docięta świetnie pasowała. Troszeczkę przykręcałem, żeby tutaj mi kran pasował, ale wszystko jest elegancko. Tutaj woda celuje prawie w środek i tutaj wyciągam i woda leci mi tak. I mogę sobie tą słuchawkę wziąć i po prostu czy jakieś wiaderko, czy coś tutaj w zlewie zimową porą mogę sobie opłukać i ręce umyć też tutaj w tym dużym zlewie. Także myślę, że całkiem nieźle mi to wyszło. Także na tyle w tym odcinku i do następnego.